Muszę przyznać, że przed przylotem do Sarajewa niewiele wiedziałem o stolicy Bośni i Hercegowiny, oprócz tego, że byłem świadom jej historycznej obecności i wagi. Dlatego, gdy pojawił się pomysł, aby odwiedzić to miasto, nie wahałem się nawet chwili. Nie zastanawiałem się również przy wyborze hotelu i zdecydowałem się zamieszkać w hotelu Europę, jednym z najstarszych, albo może nawet najstarszym hotelu w Sarajewie. Wybudowany został w 1882 roku i obecnie składa się z dwóch części. Tej starszej, XIX-wiecznej i nowszej, która powstała w 2008 roku. I właśnie w tej nowszej zdecydowałem się zamieszkać. I już za chwileczkę pokażę Wam cały hotel. Hotel ma łącznie 160 pokoi, z czego 90 znajduje się w części XIX-wiecznej, a 70 w części XXI-wiecznej. Ja, dzięki uprzejmości hotelu, zostałem zakwaterowany w narożnym pokoju 601, który ma widok zarówno na miasto, jak i na góry. Na 60 metrach tego apartamentu mamy przestrzeń dzienną i przestrzeń sypialnianą. W części dziennej znajdują się dwie kanapy, a także stolik kawowy, biurko z krzesłem i szafa. W części sypialnianej oczywiście jest ogromne łóżko otoczone oknami. Dodatkowo mamy sporą łazienkę z wanną i z prysznicem. W związku z tym naprawdę jest to idealne miejsce do spędzania czasu. Niewątpliwym atutem miejsca, w którym zostałem zakwaterowany, są dwa balkony. Widok jednego z nich wychodzi na tutejszą Starówkę. Tam znajduje się Bašćaršija, czyli taki stary bazar, który naprawdę jest bardzo malowniczy, a uliczki wręcz zachęcają do spacerów. Sarajewo to miasto, w którym obok siebie żyją wyznawcy 4 religii. Wiele tu interesujących miejsc świadczących o jego różnorodności. Wszędzie obecna jest też jego historia, która odcisnęła się piętnem i przez cały czas o sobie przypomina. Na poziomie -1 znajduje się strefa wellness, siłownia, a także basen. W związku z tym, jeżeli będziecie czuli się zmęczeni po całodniowym zwiedzaniu Sarajewa, to jest to idealne miejsce, aby owo zmęczenie z siebie zmyć i po prostu odpocząć. Jak to zwykle bywa, swój dzień rozpoczynam od śniadania, a te serwowane są w restauracji hotelowej od poniedziałku do piątku od 7 do 10, zaś w weekendy od 7 do 11. W hotelu znajduje się kilka miejsc, które swoją stylistyką nawiązują do czasów, kiedy to Bośnia i Hercegowina stanowiły część monarchii Austro-Węgier. I pomimo tego, że Habsburgowie wyznawali dewizę Bella Gerant Ali, tu Felix Austrian Nube, czyli wojny niech toczą inni, ty szczęśliwa Austrio żeń się, to Sarajewo było miejscem, gdzie rozpoczęła się I wojna światowa.
Hotel otwarto 12 grudnia 1882 roku, razem z nim otwierając nową wiedeńską kawiarnię Beczka Kafana. Właściciel obu miejsc, czyli Grigorij Kiewtanowicz, w ten sposób chciał zaznaczyć nadejście nowej epoki, czyli zmiany władzy z otomańskiej na austro-węgierską i tym samym wyznaczyć nowy sposób gościnności. Dokładnie za mną znajduje się most łaciński, w okolicach którego 28 czerwca 1914 roku dokonano zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. To wydarzenie stało się katalizatorem dla wybuchu I wojny światowej. Czas pożegnać się z hotelem Europę i z samym Sarajewem. Dzięki doskonałej lokalizacji hotelu miałem bezpośredni dostęp do wszystkich atrakcji stolicy Bośni i Hercegowiny, a poznając historię miasta, poznawałem automatycznie historię hotelu, bo te są ze sobą od 1,5 wieku bezpośrednio związane. Wy pamiętajcie, aby subskrybować kanał Hotelogia, lajkować i komentować nasze filmy.